Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie, ten mało zabawny upał. Niektórzy to nazywają upałem, ja to nazywam piekarnikiem, jakąś męką. Wiadomo, zwierzęta zimnolubne przy 40,1 stopnia w cieniu, no, wymiękają. Po prostu mam dość. Zresztą, zobaczcie, kupiłem sobie bardzo ładny, czarny tanktop. Bardzo ładny. No, genialny. Bardzo mi się podobał. Wyszedłem 2 razy na spacer i zobaczcie, co mi słońce z tego zrobiło. Ale pomyślałem sobie, że niech tak będzie. Przynajmniej będę kolorystycznie razem ze słońcem w tym samych klimatach. Może mnie nie będzie tak doświadczać. Może mnie nie zauważy na tej ziemi. Może nie będzie tak grzać. Tak czy siak, tak już całkiem na poważnie, bez przesady. Ale ogolić się trzeba. Słuchajcie, no narosło tego futra. W takie pogody to ja po prostu nie chcę żyć. A dojście do łazienki jest męką. Przebywanie w łazience, gdzie jest około 30 stopni, też męką. Kamera też nie wymięka. Próbuje, ale no, przegrzewa się systematycznie. Tak więc spróbujmy dzisiaj się ogolić i spróbujmy dać jej szansę. Może się nie wyłączy za często. Słuchajcie, upał. Nie jest fajnie. Ale tradycyjne golenie może być tak zwaną ulgą. Jaką? Są 2 opcje. Jeżeli chodzi o tradycyjne golenie w takie fajne dni, jak właśnie teraz od kilku dni mamy, czyli 30 a 40 w cieniu, są 2 koncepcje, które ja preferuję. Albo zapachy praktycznie nieistniejące, a aftershave'y na pewno nie te tłuste, albo coś, co ma w sobie tak zwane mentolnięcie. Czyli mentol, czyli ratujmy się tym, co tradycyjne golenie nam daje, czego nie znajdziemy w tandetnych puszkach, bo tym, co najwyżej możemy się postukać po głowie i powiedzieć, ale mi fajnie. Słuchajcie, dzisiaj połączymy te 2 kwestie. Dzisiaj pokażemy jeszcze, że tradycyjne golenie absolutnie nie musi być drogie, bo cena nie goli, żeby było przyjemnie. To jest kolejna kwestia, ale najważniejsze, dzisiaj prezentujemy kolejną maszynkę, bo trzeba Fatipowi Grande Open Comb przedstawić przeciwnika. Bo troszkę tutaj nowości. Cella Epic jako pierwsza nowość, tak zwane Void, czarna owca. Druga nowość, jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszam, ale wracamy do naszej ramówki, czyli szukamy maszynki na pojedynek dla Fatipa. Co dzisiaj? Po prostu, krótko, zanim kamera powie koniec tego gadania, wyłączam się i idę stąd, bynajmniej w cień, to ja chciałbym przedstawić Wam po prostu, jaki melon. Szukamy maszynki z otwartym grzebieniem, relatywną łagodnością, ale efektywnością, czyli coś, co daje nam Fatip. Czy jaki melon, Gunmetal, bo dokładnie to jest ta maszynka, którą będziemy poznawać, przegalać dzisiaj i na następnym goleniu. Nie wiem, zaraz się dowiemy, co nie zmienia faktu, że pomyślałem sobie, że to będzie chyba całkiem ciekawy konkurent. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy otwarty grzebień, to jest raz. Mamy podwójnie otwarty grzebień, to jest 2. Zobaczcie, bardzo ciekawe, na zdjęciu zresztą będzie widać, tradycja już na tym kanale. Czapka jest żebrowana i grzebień też otwarty jest żebrowany. Żeby było śmiesznie, także jest żebrowana rączka. Bardzo fajne, prostota gatunku, ale to naprawdę zdaje egzamin. Firma Yaki, chińska produkcja, jak dobrze wiemy, no przez wielu poważana, przez wielu nie, co nie zmienia faktu, że dosyć mocny, tak zwana mocna firma, która produkuje bardzo dużo rzeczy do tradycyjnego golenia, jeżeli chodzi o kwestie wschodu, dalekiego nawet. Słuchajcie, DLC Yaki. Dokładnie tak. Takie mamy oznaczenie. To jest pierwsza kwestia. 90 mm rączka. Czyli tak w sam raz. Długo, ale w sam raz. Bez przesady. Bardzo fajne moletowanie. Żadne super takie fikuśne, ale funkcjonalne, ale wizualnie bardzo fajnie się zgrywające z tak zwaną żebrowaniem czapki i grzebienia. To jest pierwsza kwestia. Co tutaj mamy? Rączka, mosiąc powlekany powłoką Gunmetal. Jeżeli chodzi o kolorystykę, czapeczka, tak zwane złomolit, czyli stop cynku.
Co nie zmienia faktu, że 96 gramów tutaj mamy, jeżeli chodzi o koncepcję wagową tego sprzętu. Słuchajcie, nie ma co opowiadać, trzeba weryfikować. Moim zdaniem bardzo ciekawa pozycja. Moim zdaniem właśnie szukanie tego kompromisu, gdzie ta zasada, że otwarty grzebień absolutnie zawsze jest agresywny, zawsze jest taki bardzo problematyczny. Ta maszynka, wydaje mi się, nam trochę to odczaruje. Piccolo Grande Open Comp już troszkę pokazał, chociaż tam delikatnie tej agresji na ostatnim przejściu już czujemy, co nie zmienia faktu, że nadal twierdzę, czy otwarty grzebień jest dla Ciebie, to tylko Ty i tylko Ty wiesz najlepiej, ale nie należy się ich bać. Jest to dalej sprzęt do golenia, jest to dalej na przykład sprzęt, jak narobisz sobie takiego futra na twarzy i nie masz ochoty odwiedzać łazienki, ogólnie nie masz ochoty żyć w takie upały, no to jednak trzeba się ogolić. Słuchajcie, uzbrajamy sprzęt. Co tutaj mamy? Jeżeli nie opisana blaszka, nie opisana tak zwane opakowanie indywidualne, bo opakowanie jest ładnie opisane, Persona Comfort Coated. Masakra, powiem Wam. Mózg nie funkcjonuje, język się plącze, jest źle. Mam nadzieję, że te upały się wreszcie, absolutnie wreszcie odczepią, bo naprawdę czacha się przegrzewa. Co tutaj mamy jeszcze Wam opowiem? Zobaczcie. Tak co mówiłem przed chwilą, tak zwana czapka dobrze ożebrowana, długi gwint, 2 piny punktowe, żadnej tutaj filozofii nie ma, żadnej futurystyki, ale tak zwana żyletka jest idealnie położona. Nie trzeba tu kombinować, wyginać, przeginać, po prostu nakładasz, skręcasz, jest. Czy wystaje na zewnątrz? Tak. Overhang jest, spokojnie, nosa sobie nie utniemy, ale dosyć znacznie wystaje dla detalistów. Słuchajcie, śmiesznie to wygląda. Zobaczcie, jak się tutaj mieni swoim kolorem blaszka zwana żyletką. Naprawdę ją widać, więc sprawdźmy, jak to się na twarzy. No i wracamy. Pokazuję, pierwsza przerwa termiczna się odbyła. Kamera na szczęście wodoodporna, więc w żelach chłodzących i w innych cudakach może troszkę odsapnąć. Lecimy dalej. Słuchajcie, sprzęt uzbrojony do wody. Niech się troszkę zagrzeje. Letniej, nie gorącej. Słuchajcie, co dalej, jeżeli chodzi o kwestię upałów? I czym dzisiaj się jeszcze golimy? Jaki brush? Tak, wiem, czarne i słońce, później są takie efekty. Co nie zmienia faktu, że jeżeli jaki maszynka, to jaki też miseczka. Jeżeli jaki maszynka i miseczka, to jaki też 26 mm. Czemu taki szeroki? Bo dzisiaj krem. 26 mm jaki professional brush, tak zwany lucky dice, czyli wybieramy cyferkę, jaką dzisiaj wybieramy, jaka będzie na termometrze. 30, 35, 40, 45, dokładnie tak. Szczęśliwa cyfra i zobaczymy, ile dzisiaj będzie, ale na pewno takie losowe cyferki, jak ja widzę na termometrze ostatnio, to jest bardzo dobry wybór. Co po goleniu, to po goleniu, a do golenia, słuchajcie, prostota gatunku. W najlepszym wydaniu, wbrew pozorom, bo to naprawdę jest fajna pozycja, szczególnie na lato, Palmolive Man Classic with Palm Extract. Dokładnie tak. Ta pozycja, krem do golenia. Ogólnie, słuchajcie, kremy, te nie mocno pachnące, te delikatne, które relatywnie szybko się wyrabia, to jest naprawdę dobra pozycja, jeżeli chodzi o lato, o upały, o ten teraz okres idealny. Słuchajcie, krótko o kremie. Classic with Palm Extract, czyli mamy ekstrakt z tak zwanej drzewa kokosowego. To jest pierwsza kwestia, która nam pomaga tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie inne dobroci poślizgowe na skórę i tak dalej. Nie oczekujmy, że te kremy po parę złotych, dosłownie parę złotych, będą mistrzostwem świata, jeżeli chodzi o naturalne składniki, bo nie. Ale te kremy za te parę złotych potrafią dać naprawdę dobre golenie. I Palmolive to jest jedna z tych pozycji. Żeby było śmiesznie, z tego co widzę, mamy tutaj Made in Italy. Świetnie. Mamy tutaj nawet kod 0707 początek. Czyli co? Made in Italy. Świetnie. No, tylko się zastanawiam. PL 58100 Świdnica. Zaraz obok. I podkreślony adres.
Więc ciekawe, czemu ta świdnica tu się pojawiła. Coś mi się zdaje, że jedna z największych fabryk Palmolive Colgate, bo dokładnie ten koncern zajmuje się produkcją tego kremu, właśnie znajduje się w naszym pięknym kraju, w Polsce. Więc do moich wszystkich subskrybentów z Włoch, no mamy tajemnicę Poliszynela. Tak, made in Italy i adres z Polski. Zgadnijcie czemu. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest to fajna pozycja i otwieramy i sprawdzamy i co widzimy. Słuchajcie, na czarny będzie bardziej ładnie widać. Tak, 2 cm, tak. No i wtedy spał na matematyce, jak były te 2 cm. I troszkę sobie dodał więcej. Co nie zmienia faktu, że zawsze wychodzę z założenia, że lepiej więcej towaru niż później płakać, że jest coś za mało. Słuchajcie, lekko zielony, perlisty kremik. Nabijemy szybko pędzel, tylko tyle, żeby wciągnął się. Ja nie lubię tych kwestii tutaj mazania się kremem po twarzy. Wolę w miseczce lekko przekręcić parę razy dosłownie, żeby pędzel naciągnął się tym kremem i co? I później zapraszamy na twarz. Właśnie dokładnie tak. Słuchajcie. Czubek już mamy ogarnięty i lecimy. Zaraz sobie tutaj trochę pomieszamy na twarzy. Czym pachnie? Jakiś eukaliptusik, zielone nutki. Bardzo delikatnie, zauważalnie. Niektóre mydła tak pachną, dosłownie. Tak bardzo delikatnie. Więc tutaj nie ma szału, nie ma dramatu, ale ustalmy fakty. Lato, a szczególnie taki odpał termiczny, jaki mamy teraz za oknem, nie wskazuje na to, żeby tłuc się zapachem do oporu. Czemu? Bo później sami z sobą nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Słuchajcie, długa rączka, Lucky Dice, jaki knot syntetyczny, tak zwany Tuxedo 26 mm. Ja zawsze przy kremach wolę średnicę większą, po to, żeby miało się tutaj co dziać na twarzy. Zapraszam. Okej, o i już ufefrane koszuleczki, sryczki. Chciało mu się. Tego właśnie nie lubię, słuchajcie, w tych koszulkach, że człowiek się zawsze ufefra i wtedy wizualnie jest to osobiście u mnie nie za bardzo. Dodajemy wody i to nie mało. O właśnie. O właśnie. Aha. I lecimy. Wyrabianie na twarzy nie jest moją ulubioną koncepcją, jak dobrze wiecie, no ale kremy dokładnie tak powinno się wyrabiać. Nawet sobie nocha można zrobić na biało. Ok, i znowu wody. Tak. Słyszycie? Trochę tutaj nam pocieka. Co nie zmienia faktu, że o to chodzi. Trzeba ją uwodnić, skoro ją nabraliśmy suchą praktycznie. Tą dawkę kremu z miski. Krem Palmolive o tyle, tak, cały czas zapach jest, bardzo, ale to bardzo delikatny, ale jest założany, więc to jest ten z tych kremów, który czujemy, że mamy na twarzy. Ale to jest ten z tych kremów, który czujemy, że się golimy, bo absolutnie wody. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o kwestie właściwości. O to zaraz zobaczycie. Moim zdaniem w tej cenie Mistrzostwo Świata, bo to jest jeden z kremów, który daje efekt cena-jakość po prostu praktycznie nie do przebicia. Przypominam, że jest to, kręcimy się w cenie około 10 zł za tak zwaną tubkę. Więc to nie jest żaden dramat finansowy. A to, co nam Palmolive daje włoskiej produkcji spod świdnika, ja spałem na matematyce, jak były te centymetry. Ale spałem też chyba na matematyce, nie, na geografii. Jak mówili, że świdnica jest we Włoszech. Nic to.
Całe życie człowiek się uczy. Piana też się uczy świetnie latać. Tanktop to piękny, czarny tanktop do prania po tak zwanym goleniu. Ale już powoli tutaj nam się tworzy. W knocie mamy arsenał piany. I będzie dobrze. Zaraz będzie dobrze. Sposób wyrobienia jest banalny. Dla młodych po prostu nakładasz na twarz, nakładasz na pędzel, cokolwiek. Kręcisz tak długo, aż piana będzie jednolita, aż będzie konsystencji sensownej. I zabierasz się do robienia. Naprawdę czas realizacji tej piany jest bardzo krótki i bezproblemowy. Zapach nas tutaj, tak jak mówiłem, nie trąca zbyt dużą ilością tego, co może nam rozsadzić czachę przy takich temperaturach, ale chcemy na tyle dużo białej dobroci na twarzy, żeby to wszystko się ładnie ogoliło. Patrzcie, świeci się ładnie, przyjemnie, normalnie jak talą, a nie talą. Dla jasności krem bez żadnych konotacji ze składnikami odzwierzęcymi, ale nic to. Nie czepiamy się detali. Wege też potrafi być dobre, a szczególnie Palmolive naszej bardzo pięknie rodzimej produkcji. Made in Italy. Dobra, słuchajcie, lecimy, sprawdzamy co ciekawego nam jaki melon, że tak powiem, tutaj przedstawi, jeżeli chodzi o swoje umiejętności. Przypominam, otwarty grzebień, otwarta czapka, pierwsze przejście z włosem, to naprawdę potrafi zdziwić. I co ciekawe, to jest maszynka do 100 zł, to nie jest żaden wyczyn, jeżeli chodzi o kwestię cenową. I naprawdę jest to jakaś tam alternatywa. Jak bardzo dobra i czy tak dobra jak Fatip Open Comb Grande, to się dowiemy na pojedynku, ale sprawdźmy, jak ona się prezentuje indywidualnie razem z tak zwanym kremem Palmolive. Do roboty. Ok, opowiada sporo. Ma co golić. Futra narosło, niemiłosiernie, ale na spokojnie. Co jak nie maszynka z otwartym tak zwanym grzebieniem? Kto ma sobie dać radę jak nie ona, prawda? Ok. Acz dla jasności, jeżeli mamy naprawdę znaleźć otwarty grzebień, który nie będzie mistrzem agresji, to właśnie w pierwszym rzędzie powinniśmy brać jaki melon. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś awersje a propos otwartego grzebienia i jakieś bariery, strachy, nalachy, bo w tradycyjnym goleniu nie ma się co bać, no to jest to maszynka, która jest w stanie nas zaprzyjaźnić z tą kwestią. Dźwięk jest taki śmieszny, bo przez to, że tutaj więcej powierzchni nie ma niż jest, jeżeli chodzi o kształt głowicy, przez te żebra wszędzie widoczne, no to mamy tak zwane efekty akustyczne. Ciekawe. Okay. Nadwyżka włosów za sekundę zdjęta. I o to chodzi. Przy pierwszym przejściu. Bardzo dużo zostaje, tak jak mówię, nie jest to maszynka agresywna, absolutnie w żadnym wypadku. Jest to moim zdaniem wręcz łagodna maszynka z aspiracjami do średnio agresywnej. Zobaczcie, kremik został, kremik się tuli, kremik opatula. Kremik, że było śmiesznie, dalej próbuje robić robotę, zobaczcie.
I za to lubię Palmolive. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jeszcze wody troszkę. O, widzicie? Szajba. Autentyczna szajba. Świetny poślizg. Jak na to, dla jasności, niewybitny. Ale użyję słowa świetny. Jeżeli chodzi o te pieniążki, za te pieniążki, to jest jeden z najlepiej, moim zdaniem, kremów, które można nabyć, cieszyć się, delektować i twierdzić, że my w tych Włoszech to naprawdę potrafimy zrobić dobre kremy. Więc zobaczcie, on się po prostu świeci. Naprawdę, on się po prostu świeci. Świetny krem, świetna konsystencja. Piana, którą można uzyskać z kremów, bo wiadomo, że z kremów nie wybijemy tutaj ultra gęstwiny, bo nie o to chodzi w kremach, ale jak na krem, to naprawdę ta piana jest niesamowita. Chylę czoła. Naprawdę chylę czoła. Więc pozycja warta grzechu, szczególnie na lato, szczególnie dla tych, kto lubią kremy, dla tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego, bo na przykład nie mają, albo chcą po prostu pouczyć się tworzyć dobrą pianę, bo to też ma sens z takimi właśnie produktami za parę złotych. W poprzek, drugie przejście. Maszynka dalej opowiada. Moletowanie to takie żebrowane, dla jasności. Przez to, że jest taką powłoką właśnie tym gunmetalem zrobione, nie jest ultra fajne. Niepotrzebny moim zdaniem jest ten odcinek pod głowicą bez niczego. Przez to na dole jak Cię mogę jakoś trzymamy, a szału nie ma, ale u góry już zaczyna się robić niepewnie. Sam krem po prostu daje dosyć dużą tłustość i powiem szczerze, że ta rączka, nie jest to dramatyczne. Ale żebym powiedział, że jest wybitnie, absolutnie nie. Jeżeli mamy tłustą kwestię na dłoni, na twarzy, a przez to na dłoni, to jest jak jest. Ale mówię King C Gillette to nie jest dla jasności. Także spokojnie. Tank top w kolorze papaja. Troszkę sobie tutaj radzi z wilgocią. Na szczęście tkanina dobra, ale powiem Wam szczerze, masakra. Takie upały to ja już nawet bezdyskusyjnie z mojego ulubionego czarnego rezygnuję, bo wiemy, co czarny robi ze słońcem. Więc dla wszystkich, którzy oglądają Formułę 1, ja śledzę od 1 maja 1994 roku, wpiszę sobie datę, a zrozumiecie czemu. Ale dokładnie od tego czasu śledzę. No to zgadnijcie, bez konkursu, bez żadnego, jaki team ma na sobie papaya kolor, a przy okazji papaya rules, jeżeli chodzi o kwestię zespołu. Zobaczymy, ilu widzów z Formuły 1 mam wśród subskrybentów. Albo z faktu, że aktualnie mamy mundial, też można podciągnąć pod oranie. Więc tak, naszej reprezentacji nie ma, ale bo ktoś im nie powiedział, że mają na mundial jechać, to pojechali na urlop. Ja nie wiem. Co nie zmienia faktu, że jest na przykład Holandia, którą bardzo poważam. Jest na przykład Anglia, którą uwielbiam. I w ogóle futbol angielski. Co nie zmienia faktu, że powiem Wam szczerze, Oranie już też pojechali do domu. Ktoś im nie powiedział, że nie odpada się od razu zaraz po wyjściu z grupy, tylko gra dalej. No i dali sobie w tłuc i pojechali do domu. Normalny żart. Ale o to chodzi w życiu. Ma zaskakiwać, a przede wszystkim w sporcie. Słuchajcie, dalej poślizg jest. Naprawdę jest przyjemny. Niesamowicie. Niektóre mydła tego nie dają, co ten krem daje. Niesamowite. Parę złotych. Normalny szok, ale okej. Owszem, zaraz ktoś mi powie Snowy, ale jest sztyft
Tallow Palmolive, który daje skrajnie lepszy poślizg. I ja się z nim zgadzam, bo go posiadam. I też będzie na kanale. Ale dzisiaj pomyślałem, że wyskoczymy z kremikiem i też będzie dobrze. Słuchajcie, też będzie dobrze. Okej. Nic tu nie podszczepuje, nic tu nie pobolewa, nic tu nie dzieje się nic złego, bo ktoś mi powie: Snowy, ale to jest sama chemia za te 8-9 zł. Co ty nam tutaj pokazujesz? Spokojnie, jak na wojnie. Naprawdę nic tu się złego nie dzieje. Popatrzcie. 26 mm. Jeszcze tutaj daninę musiał oddać. No niestety, dzisiaj szczęśliwa kostka nie będzie tutaj miała. Zobaczcie, jak to się świeci. To jest po prostu wzorowa piana, jeżeli chodzi o efekt i konsystencję. Ja naprawdę uwielbiam do tego kremu wracać, bo on naprawdę potrafi robić robotę. W tych pieniążkach to jest, wiecie co, podobny efekt jak u Stirlinga mam po prostu. Efekt cena-jakość tutaj no wymiata. I tak samo jest właśnie z tym kremem. Więc dla tych, którzy lubią kremy, a jeszcze nie mieli, dla tych, którzy nie za bardzo lubią dużo pieniążków wydawać na tradycyjne golenie, a chcą się golić tradycyjnie i na przykład innymi kremami niż tylko nasze rodzime i chcą troszkę lepszej jakości. Tak, wiem, made in Italy, wiem, spod świetnika, wiem, więc to nie jest całkowicie nasze, nie. I przypadkiem ten napis na tej tubce tam jest. Tak, pojawił się niechcący. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, tak, dzieje się, naprawdę dzieje się. Trzecie przejście pod włos. Trochę się uspokoiła, jeżeli chodzi o krzyczenie, bo krzyczała z tym futrem, a dokładnie żyletka powiedziała: Snowy, czyś ty zwariował? Jak tyś zarósł? No, bez przesady, nie wyżywaj się na mnie. Teraz już się uspokoiła. Trzecie przejście pod włos. Okej. Naprawdę przyjemnie się tym sprzętem goli. Nic tu nie szarpie, nic tu nie ciąga, nie ma tu żadnego stresu. Ona po prostu robi spokojnie robotę. Nie trzeba fortuny wydawać na to, żeby się dobrze ogolić, jeżeli chodzi o kwestię maszynki. Ja cały czas mówię i będę powtarzał: cena nie goli. Cena nadaje jakości wykonania. Owszem. Cena nadaje jakość, jeżeli chodzi o daną markę, którą lubimy. Owszem, cena nadaje kierunek, z jakiego produktu, dokładnie z jakiej stali, czy z stopu, czy stali, czy mosiądzu, czy miedzi, czy aluminium, czy jakiegokolwiek kwestii, z czego jest zrobiona maszynka. To nadaje cenę. Ale efekt finalny nie ma nic wspólnego z ceną. Efekt finalny jest związany z geometrią tego sprzętu i tego, jak sobie dobierzesz żyletkę, jak umiesz się ogolić, jak ci pasuje dany sprzęt, bo dla jasności nie każdy sprzęt, i też będę powtarzał, żeby nie zrozumieć. Coraz więcej ludzi, bardzo się cieszę, w prywatnych wiadomościach, w komentarzach wchodzi w tradycyjne golenie, także czasami dzięki moim filmom. Rewelacja. Ale to jest indywidualny temat i dla wszystkich młodych do znudzenia. To, że Snowy mówi, jaki melon jemu pasuje, to nie znaczy, że tobie będzie pasować i odwrotnie. Naprawdę sprawdźmy, a później miejmy zdanie. To jest po prostu klucz przewodnie. Jak w życiu, tak w tradycyjnym goleniu. Nie spróbujesz, nie będziesz miał opinii. Nie sugeruj się opinią innych. Zaciekaw się, obierz kierunek opinią innych, ale sprawdź sam. I zobaczcie, piana nie siada. Nic tu się złego nie dzieje. To jest genialne w Palmolive. Można sobie gadać. Można mieć swoją stylówkę snowowatą. I nic tu się złego z pianą nie dzieje. A maszynka po prostu robi robotę. Naprawdę. Bardzo przyjemnie robi robotę. Palmolive cały czas. Powiem naprawdę. Nie będę tutaj robił gradacji i tak dalej, ale nie tylko w kremach, a w mydłach też Palmolive naprawdę detronizuje masę budżetowych na pewno, a nawet z dobrej półki mydeł. Po prostu detronizuje tą przyjemnością, którą daje w trakcie golenia. Co jest fajne w tym otwartym grzebieniu, po pierwsze kwestie włosów, po drugie kwestie układania się zarostu, pracy głowicy, ale też
te żebra góra-dół po prostu się oblepia piana. I to jest też fajne, że piana ci nie pocieka gdzieś tam, tylko po prostu maszynka to zbiera i zostawia do czasu przepłukania. To też jest bardzo, zauważyłem, ciekawy patent, jeżeli chodzi o charakterystykę tego sprzętu. Tu się wszystko zgadza. Zobaczcie, ona po prostu chce, ona chce i robi robotę. I naprawdę robi to przyjemnie. Ja cały czas mówię, w życiu, a na pewno w tradycyjnym goleniu, balans. I ta maszynka, wydaje mi się, ma aspirację, żeby mieć właśnie ten balans w sobie. Red Alert odpalamy, słuchajcie. Tak, kolego tam z tyłu. Tak, ty z komisji. Jakby co, będzie. Snowy chciał. Snowy ma, proszę odnotować. Prosił się o problemy. Bo w ten sposób weryfikuje maszynki. Okej. Naprawdę nią trzeba trochę poheblować, mimo że to jest tak zwana maszynka OC, czyli Open Comb. Trzeba ją trochę poheblować. Trzeba trochę tutaj pokombinować. Ona nie jest z tych, która przeleci po temacie. Nie ma nic. Nie. Tutaj czuję już tematy podżuchwowe, które bym chciał bardziej mieć dośmigane, że są do poprawy. O, właśnie tak. Dokładnie tak. Ale no wiadomo, cudów się nie da niektórych zrobić. Co nie zmienia faktu, że zobaczcie, można otwartym grzebieniem sobie poprawiać i poprawiać i poprawiać. I śmigaj sobie tyle, ile sobie życzysz. A czy się tym jesteś w stanie świetnie dogolić na poziom, który Cię satysfakcjonuje? To nie pytanie do mnie, tylko do Ciebie. Słuchajcie, koniec. Czas na zimną wodę. Dzisiaj wszystko co zimne jest rewelacyjne po prostu. I wczoraj, i przedwczoraj, i przedwczoraj. Ja mam takie pytanie, tak jak na moich socialach założyłem. Ja wiem, słuchajcie, że masa ludzi uwielbia lato, na to czeka cały rok. Tak jak ja czekam na zimę. Ale słuchajcie, jak już tam składacie zamówienie u góry, żeby było grubo, mocno i przyjemnie, skręćcie trochę ten potencjometr, bo przesada jest, nie? No. Przesada. Ale nic. My to jeszcze wrócimy z zimą. Jeszcze wrócimy. Słuchajcie, jak jest? Jest pięknie. Po pierwsze jest ogolona twarz. Pierwsza rzecz. A po drugie, zobaczcie. Absolutnie. Oprócz tego, że tu było heblowane i trochę skóra się tak powkurzała, to jakiś strat, bo to nie są, że tak powiem, straty, tylko jakieś tam plamki nie ma. Jak ogoliła? Sprawdźmy. Słuchajcie, cały czas jest przyjemnie po tym Palmolive. To jest rewelacja kremu. Ale wracając do maszynki. Szkło, 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 szkło. Tu minimalnie, ale to zaraz się cofnie. Tu już nawet ciężko to jako schowaśki zagospodarować. Szkło. Tutaj tak, tutaj poprawiałem i jeszcze troszkę zostało. Nie chciałem heblować, bo zobaczcie, skóra już mówiła Snowy gąsie. A tutaj szkło. Powiem Wam tak, to jest dogolenie, to jest ogolenie i to jest naprawdę bardzo przyjemny poziom ogolenia, ale przede wszystkim to jest poziom, który nie pohaczył skóry, nie zmienił koncepcji układu tak zwanych naczyń krwionośnych na twarzy Snowego i szyi. Tu jest wszystko w porządku, tu jest ok, tu jest spokój. Spokój przede wszystkim w pracy tej maszynki, a później sobie spokojnie ją doopracowujesz, to co masz na twarzy. To naprawdę jest fajna moim zdaniem konstrukcja dla początkujących, dla tych, którzy nie lubią dużej agresji w maszynkach i na twarzy. Dla tych, którzy no mają jakieś tam lęki przed otwartym grzebieniem i chcą to przełamać. Dla tych, którzy lubią po prostu spokój w tradycyjnym goleniu. Dla tych, którzy mają wrażliwą skórę, nie jakiś potężny zarost. Naprawdę, ta maszynka, mimo że dużo nie kosztuje, potrafi ogolić. Ta maszynka moim zdaniem jest trochę niedoceniana, ale no wiadomo, jak ktoś oczekuje agresji, tu jej nie znajdzie. Jak coś oczekuje skrajnego zdecydowania w maszynce, tu jej nie znajdzie. Tu znajdzie spokój i ciekawość golenia. Moim zdaniem bardzo fajna głowica. Nie wyżyna do trzeciego pokolenia, ale robi robotę. Robi swoje i naprawdę można się bardzo ciekawie i spokojnie ogolić. Słuchajcie, co po goleniu? Palmolive
zielony kolor, zielone, spokojne klimaty. Więc pomyślałem, że jeżeli budżetowa maszynka, budżetowy krem, to też budżetowo, ale za oceanu, Skin Bracer, tak jest, dokładnie tak. Szukamy mentolu, słuchajcie, szukamy mentolu, żeby pracował nam na twarzy, ale też, wiadomo, ten Snowy to ma tam te wszystkie swoje. Musi być zielono, albo w zestawie, albo kolorystycznie, albo jakaś koncepcja. No i tutaj mamy, słuchajcie, przepiękny, zielony, naturalny sok z gumi jagód. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, ta sama firma, Colgate-Palmolive, dokładnie ten sam producent, jeżeli chodzi, tylko tutaj jest Made in Italy produkcja, a tutaj mamy New York, USA, ale koncepcja, jeżeli chodzi o właściciela, jest ta sama, czyli dokładnie Colgate-Palmolive. Co tutaj mamy? 40 tak zwanych voltów, jeżeli chodzi o kwestię czy procentów alkoholu. Mamy mentol i to naprawdę mamy. Mamy ciekawą koncepcję, bo tutaj się całkiem dużo mieni. Jak już powiedziałem, mamy naturalny kolor pozyskiwany z gumi jagód i mamy zapach. Zapach, który trąca o lata minione, czyli 70., 80. klimaty, jeżeli chodzi o tak zwaną klasykę amerykańską, ale mamy niestety plastik. Ja nie wiem, co Amerykanie mają z tym plastikiem. Wsadzają takie ciekawe, nawet naprawdę ciekawe, bo to jest budżetowa woda, którą w Stanach wszędzie znajdziesz. Nawet na naszym rynku, jak poszukasz, znajdziesz. Ale co oni mają z tym plastikiem? Ja nie wiem, nie rozumiem. Kryza? Nie. To jest wiadro, a nie kryza. Uważamy, żebyśmy całej butelki nie wylali na jedno golenie, więc to jest, słuchajcie, wiadro. Ciężko to kryzą nazwać. Sok z gumi jagód już mamy na twarzy. I nakładamy na twarz, co? Bombę mentolową. Nie jest to jakiś ultra, znam mocniejsze, ale ten mentol, który tutaj będzie zaraz pracował i już zaczyna, jest zauważalny. Czyli idealny na tamtą porę roku, bo tutaj próbujemy zaklinać rzeczywistość. I co tutaj mamy, słuchajcie? Klasyk gatunku. Jak ktoś nie miał Skin Bracera, to niech go sobie po prostu kupi. Bo ja naprawdę polecam, na lato świetne. Amerykanie mają te takie budżetowe, fajne pozycje na lato i to jest jedna z nich. Mamy tutaj na pewno trochę mięty. Mamy trochę mchu. Mamy jeszcze jakieś piżmo. I mamy jeszcze na pewno zaraz za tym zapach z gumi jagód. Czyli sama natura. Co nie zmienia faktu, że mentol zaczyna pracować. I o to chodzi, słuchajcie, na tą porę roku. O to chodzi. Ukrył się z śniegu tutaj, zwany Snowym, przed słońcem i próbuje ratować sytuację. I tak zwany Skin Bracer Original Aftershave by Mennen dokładnie to robi. Słuchajcie, czuję już mentol, czuję ten zapach. Ten zapach właśnie nie jest delikatny, dlatego to też jest pozycja na lato, bo on nie będzie przez nami cały dzień. Teraz jest i bardzo dobrze, za godzinę, dwie pójdzie sobie na spacer. I o to chodzi, żebyśmy nie pachnieli cały dzień jakąś potężną nutą zapachową, która będzie nas umęczać w tym szaleństwie, które jest za oknem. Słuchajcie, Palmolive, świetna pozycja, Mennen, Skin Bracer, świetna pozycja, ale przede wszystkim jaki melon. Dokładnie tak. Dała dobre golenie, dała ciekawe golenie, ogoliła na taki poziom, który jest satysfakcjonujący. Nie jest wybitna, ale za te pieniądze można się sensownie ogolić. I o to chodzi, słuchajcie. Ona nie pokazuje, że jest mistrzostwem świata, ale ona pokazuje właśnie tą cena nie goli. Po prostu. Cena nie goli. Czy ta maszynka jest dla Ciebie? Nie wiem, ale ta maszynka moim zdaniem jest godna uwagi, bo nie jest tych niesamowitych gdzieś tam z totalnych topów. Ale to jest maszynka, którą można mieć spokojnie. A ten gunmetal, powiem szczerze, jak przymkniesz jedno oko, to prawie czarny. Pracuje, pasuje. Słuchajcie, kończymy to golenie, zanim się kamera znowu nam przegrzeje. Ogólnie rzecz biorąc, dzielna jest. Widzimy się na następnym goleniu, znowu z jakim melonem. Musimy jeszcze raz go przegolić i musimy sobie coś pokazać nowego. Tym razem oczywiście zestaw będzie w roli głównej, ale jaki melon będzie dalej w naszym posiadaniu, żebyśmy zobaczyli, jak sobie radzi. Już tym razem chyba z mydłem. Co nie zmienia faktu, że ja Wam życzę miłego popołudnia. Widzimy się na następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. I chłodźcie się. Nie dajcie się tym upałom. Na razie.